Codzienniku, nomen omen, jak co dzień poruszymy dzisiaj 3 tematy. Po pierwsze, Fantastyczna Czwórka, dowiemy się, kto jest antagonistą. Po drugie, Ben Affleck najprawdopodobniej pojawi się w MCU. A po trzecie, kto? Jak najbardziej, Neve Campbell, czyli Krzyk 7. Aktorka jest bardzo zadowolona z faktu, że udało się jej studio przekonać do tego, żeby dali jej podwyżkę. Więc nie przedłużam, zaczynamy. Jak chcesz być na bieżąco, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystką, a my lecimy jak najbardziej z Fantastyczną Czwórką. Jest to akurat artykuł Heroic Hollywood, tak się pięknie nazywa, portal przetłumaczony jak zawsze przez Filmweb. Fantastyczna Czwórka, który protagonista, nie antagonista, zadebiutuje w filmie. Początek zdjęć do Fantastic Four zbliża się wielkimi krokami. Według najnowszej plotki w filmie zadebiutuje jeden z klasycznych przeciwników komiksowej Fantastycznej Czwórki. O kogo chodzi i kto ma się wcielić w tę postać? Dobre pytanie. Tutaj trochę tak naprawdę wygląda jak żółw ninja w stroju, no ale zobaczymy. Reporter Jeff Snyder donosi, że The Fantastic Four pojawi się Harvey Elder, znany lepiej jako Mole Man. Najprawdopodobniej zagra go Paul Walter Hauser, którego udział w produkcji ujawniono wcześniej w tym tygodniu. Zgadza się. Wiem z mojego źródła, że scenariusz otwiera się sekwencją, w której Fantastyczna Czwórka pokonuje Molemana, powiedział Snyder. Ma to dla mnie sens, duża scena akcji na początek filmu, więc Hauser będzie potrzebny na planie przez 2-3 tygodnie, a potem może zająć się innymi projektami. Moleman po raz pierwszy pojawił się w komiksie The Fantastic Four z 1961 roku, no więc rzeczywiście już kilka lat temu. Jak najbardziej. Twórcami postaci są Jack Kirby oraz Stan Lee. Bardzo częsty duet. Harvey Elder był odrzucony przez społeczeństwo naukowcem, który znalazł azyl pod ziemią, gdzie stał się przywódcą rasy stworów zwanych moloidami. Dosyć ciekawa nazwa. Oj, zwiastun. Za kamerą widowiska Marvela Fantastic Four stanie Matt Shakeman. Nie będzie to historia typu Origin. Zdjęcia do filmu ruszą pod koniec lata. Marvel już wyznaczył datę premierę na koniec lipca 25. I bardzo dobrze, że po raz wtóry nie będziemy dostawać, tak jak najbardziej, polecieli w kosmos, tak samo jak było z Peterem Parkerem, czyli ze Spider-Manem przez długi czas. Kto wystąpi? Pedro Pascal zagra Reeda Richardsa, a Vanessa Kirby Sue Storm, Joseph Quinn wystąpi jako Johnny Storm, a Ebon Moss-Backrack jako Ben Grimm. W roli srebrnej surferki pojawi się natomiast Julia Garner. Trzeba przypomnieć, że to jest właśnie ta wersja srebrnej surferki, niech tak będzie, srebrnej surferki, srebrnego surfera, która w komiksach również się pojawiła. No jestem ciekaw, mam nadzieję, że rzeczywiście, że wyjdzie z tego dobre kino, że to będzie wyglądało fajnie, zawodowo i krótko mówiąc, że będzie się ładnie, dobrze oglądało. Póki co pozostajemy w świecie komiksu, bo tym razem Ben Affleck, który no, już w Marvelu wcześniej wystąpił, wiadomo, był Daredevilem i Ben Affleck gotowy na powrót do Marvela, ale czy świat jest na to gotowy? Podaje Comic Book Movie. Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska Deadpool and Wolverine. Wszyscy wiemy, że film będzie wypełniony odniesieniami do przeszłych ekranizacji komiksów Marvela. No wiadomo, panowie będą sobie śmigać po multiversum. W epizodach pojawiają się zarówno aktorzy, których widzieliśmy w produkcjach Marvela, jak i 20th Century Fox. Spekulowano więc, że na ekranie pojawi się też Ben Affleck jako Daredevil. No, to może być rzeczywiście dosyć ciekawe podejście do tematu. Specjalizujący się w rozpowszechnianiu hollywoodzkich przecieków Daniel Richman daje nadzieję fanom aktora. Jednak twierdzi, że Ben Affleck nie pojawi się w widowisku Deadpool and Wolverine i nie powróci jako Daredevil. No, rzeczywiście zdarza się. Oj, zwiastun. Nie powinno to dziwić, jego rola w widowisku Daredevil stała się komediowym memem. On sam nie wspomina jej zbyt ciepło, jak jednak twierdzi Richman, Affleck nie mówi nie powrotowi do ekranizacji komiksów Marvela w innej roli. Co więcej, rozmowy w tej sprawie były już prowadzone. Niestety Richman nie wspomina o tym, kogo Ben Affleck mógłby zagrać w MCU i jak zakończyły się rozmowy. Rzeczywiście ten film z Affleckiem nie był rewelacyjny. Ja nawet widziałem wersję reżyserską, która jest bodajże dłuższa o pół godziny. No i niestety nie sprawia to, że ten film jest lepszy. Kilka wątków dodaje pikanterii, dodaje ciekawości, ale ogólnie nie jest to rewelacyjne kino. Niestety bardzo mi przykro. Więc w jakiej roli? No jak tak popatrzymy, Ben Affleck to jest duża postać, jak najbardziej ogromny gwiazdor, no więc on musiałby się wcielić w jakiegoś dosyć konkretnego, znanego, popularnego super bohatera. Super Zwola? Chyba nie bardzo mi się wydaje, żeby dali mu rolę antagonista. Nie wiem, czy on by sam chciał. No i też trzeba wziąć pod uwagę, czy Affleck miałby ochotę na przykład podpisać multikontrakt. Wiadomo, że Daredevil
no, nie był udanym filmem, ale studio raczej w tym momencie woli właśnie, kiedy aktorzy podpisują kontrakty na wiele filmów. No, są oczywiście wyjątki od reguły, no, ale zazwyczaj jest to tak, że chcą 2, 3 filmy, bo może się okazać, jak chociażby w przypadku Wolverina Logana, w którego chcieli się wiele razy Hugh Jackman, że będą go chcieli wykorzystać w filmie solowym, może w multiversum, może w czymś jeszcze innym. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to wszystko pójdzie, jak do tego doprowadzą. Może być zawodowo, ale teraz pora na troszeczkę mroczniejsze klimaty, bo pomówimy o Krzyku 7. Jak najbardziej. Krzyk 7. Neve Campbell cieszy się, że przekonała studio do podwyżki. Podaje The Hollywood Reporter. Neve Campbell nie wróciła jako Sidney Prescott w Krzyku 6 po sporze o wysokość garzy. Zaproponowana przez producentów stawka, zdaniem aktorki, nie odzwierciedlała jej wkładu w serię horrorów. Campbell wystąpi jednak w Krzyku 7. W ostatnim wywiadzie podzieliła się dumą z faktu, że udało się jej wywalczyć podwyżkę. Trzeba przypomnieć, że no, w tym momencie dwie aktorki, powiedzmy, czy zostały zwolnione, czy same odeszły z Krzyku 7, jedna tak, druga inaczej, więc rzeczywiście stwierdzono, nie możemy zaczynać od nowa. Dobra, no to weźmiemy Neve Campbell, damy jej podwyżkę i może rzeczywiście jakoś to będzie wyglądało. Neve Campbell wywalczyła sobie szacunek. Jestem bardzo wdzięczna, że studio wysłuchało mnie, kiedy mówiłam o nierówności płac i kiedy przyznałam, że odczułam brak szacunku podczas negocjacji w sprawie Krzyku 6, powiedziała Neve Campbell magazynowi People. Więc jest ważne, to nie jest jakiś super ekspres czy inny fakt. Kiedy po raz pierwszy odezwali się do mnie w sprawie Krzyku 7, pomyślałam sobie, że nie wiem, co znaczy dla nich szacunek i że możemy mieć w tej sprawie bardzo różne zdania. Ale zaczęli dobrze, więc było to wspaniałe, dodała aktorka. To miłe uczucie powiedzieć coś na głos, być wysłuchaną i sprowokować zmianę. Mam nadzieję, że inni też będą mieli tę okazję, podsumowała Campbell. Oczywiście Neve Campbell nie miałaby takiej możliwości, gdyby nie fakt, że studio, krótko mówiąc, źle się zachowało, bo jedna z aktorek, która występowała w 5. oraz 6. części tegoż popularnego cyklu, czyli Melissa Barrera, napisała kilka rzeczy na Twitterze, bodajże, czy tam teraz Xie to się nazywa, no i studiu to się bardzo nie spodobało. Stwierdzili, dziękuję bardzo, nie chcemy rzeczywiście, ażeby takie informacje wypływały, bo mamy powiedzmy, pewnego rodzaju politykę, z którą musicie się zgadzać. No i podziękowano i powiedziano, ja już nie chcę, żebyś dla nas pracowała. Później Jenna Ortega, która no, była, bądź co bądź, osobą bardzo ważną dla tej serii, bo razem z Melissą wystąpiły w 2 częściach. Powiedziała, no to ja też nie będę występowała w filmie, ponieważ będę kręciła 2. sezon serialu Wednesday, no i nie ma możliwości, nie dam rady. Oczywiście o tym było wiadomo wcześniej, ale to był oczywiście jak najbardziej tylko i wyłącznie pretekst do tego, ażeby odejść i troszeczkę wesprzeć Melissę. To samo stało się, jeżeli chodzi o reżyserów, czyli Matt Battellini-Olpin i Tyler Gillett może bardziej, no nieważne. Też dziękuję bardzo, odeszli i ich w tym momencie nie ma w Krzyku 7, więc ponieważ z oryginalnej obsady pozostała tylko i wyłącznie Courtney Cox, można ją pamiętać z roli oczywiście Moniki w Przyjaciołach, tak, no to stwierdzono, trzeba coś wymyślić, trzeba rzeczywiście wziąć kogoś. Nie było Sidney Prescott, czyli Nave w poprzedniej części, no tutaj wrócimy. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekaw, jak to fabularnie zostanie poprowadzone, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę o siostrach Carpenter miała być 3. część. To miało być zamknięcie tej ich trylogii. Jak będzie wyglądało? Jestem ciekaw, jestem zaintrygowany, ponieważ Krzyk, no to jest jedna z tych serii, która powiedzmy nie jest najgorsza. Rzeczywiście te produkcje ostatnich lat nie są złe, więc jak najbardziej warto obejrzeć. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. To był Filmowy Codziennik, a my jak najbardziej na żywo widzimy